Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Wiele razy mówiłem o tym, co jest aktualnie modne, ale pomyślałem, a jakby tak powiedzieć, co jest już niemodne, nie w trendach, co tam? Najwyżej mnie zlinczują, będą w komentarzach wypisywać, co ja to za bzdury opowiadam, bo wiem, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy chce robić remont co 10 lat, powiedzmy. Zresztą na samym końcu powiem, co z tym fantem zrobić, jeżeli u siebie macie takie już rzeczy, powiedzmy, passé, niemodne. Dobrze, zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, aby nic Cię nie ominęło, daj łapkę w górę. Pamiętaj o moim Instagramie i TikToku. Ok? Zaczynamy. Pierwszy punkt, który był bardzo popularny, a który pewnie teraz nikt sobie nie zrobi, to sufity podwieszane, ale, jak zwykle jakieś ale nie takie podwieszane punktowo, jak teraz nadal się robi, ale pamiętacie, takie kilka levelów, kilka poziomów z halogenami, ze światełkami, 3-4 stopniowe, większe, mniejsze łuki, kwadraty, prostokąty. No cóż, to już było. To se ne wrati. Zresztą moda mówi, że się wraca, ale myślę, że akurat w tym przypadku nie w takim wydaniu. Dobra, drugi punkt. Drugi punkt tak samo był bardzo popularny i nie powiem, też kilka razy go zaprojektowałem, aczkolwiek na tych kilkaset projektów, które zrobiłem, to chyba było faktycznie kilka razy, bo ja do tego jakoś nigdy nie byłem przekonany, ale jeżeli klient chce, można to zrobić. Ja powiem inaczej, jednak kuchnia wyszła rewelacyjnie. Nawet jeździ takie auto obklejone zdjęciem tej mojej kuchni, w której ściana była wykonana z lakobelu z grafiką. Pamiętam, takie zielone mazy to były, ale tak, lakobel oczywiście nadal stosujemy, ale bardziej w monokolorach, bo to jest bardzo dobry materiał, jeżeli chodzi o jakość czyszczenia. Tak. Ale te kolory, te grafiki, te zdjęcia, no nie. To już było z 10 lat temu, może troszkę więcej. Trzeci punkt to żyrandole. Żyrandole z wiatrakami. Ja widzę w tym sens. Naprawdę. Tylko nie w dzisiejszych czasach, ale widzę w tym sens. Czy to było ozdoba? Nie, bardziej funkcjonalny. No jednak mieszało to powietrze i można było mieć takie odczucie, że jest troszkę chłodniej. 3. Nie stosować. Nie stosować, jeżeli masz nowoczesne wnętrze. Ale jeżeli masz styl jakiś retro, vintage, czemu nie? Chcesz mieć mieszkanie rodem z PRL-u, to się sprawdzi. Ale w nowoczesnych wnętrzach już nie. Kolejny, 4. punkt. Te rzeczy z 4. punktu to tak naprawdę jeszcze niedawno były proponowane we wnętrzach. Myślę 2-3 lata temu, 4, czyli nie 10 czy kilkanaście. No dobrze, może tak trochę osobiście, ja po prostu do tego nie jestem przekonany, ale widzę, że też to już nie jest modne i raczej się to już nie proponuje. Chodzi mi o przeźroczyste plastikowe krzesełka. Też widzę w tym sens. Oczywiście nadaje to lekkość. W małych pomieszczeniach no i jakąś tą funkcję też spełnia, nie tylko, że się usiądzie i tyłek boli po 5 minutach, ale też no, nadaje lekkości pomieszczeniu. Ale też bardzo fajnie widać każdy brud. Tak jak mówię, no, zbyt wygodnie się na tym nie siedzi. No i coś czuję, że przez kilka następnych lat tego już nie zobaczymy. A czy zobaczymy rzeczy z punktu 5? Pewnie tak. Pewnie tak, królowało to w latach 90., nawet trochę dłużej. Chodzi mi o zestawy wypoczynkowe, ogólnie takie komplety mebli, ale zestawy wypoczynkowe przede wszystkim nieśmiertelne wersalki z narzutami, obok fotel, z narzutką jakąś. Nie. Słuchajcie, jeżeli ktoś coś takiego ma, teraz mi tak przyszło do głowy, to bardzo łatwo można to odmienić, bo no oczywiście narzuty pakujemy. Było kiedyś powiedziane, że narzuty się daje, bo są zwierzęta i tak dalej. Teraz mamy już takie materiały, że ciężko, żeby zwierzę sobie z tym poradziło. No, ciężko. Koty wszystko potrafią, prawda? Nie mam kota, ale tak podejrzewam. Nie, jakby nie było, te narzuty można schować, zamiast
fotela z zestawu, z kompletu, może dać jakieś inne, może wynieść po prostu, jeżeli już nie potrzebujecie. Są różne sposoby. Dobra, idę do kolejnego punktu. Ten punkt sam popełniłem w swoim pierwszym mieszkaniu i powiem więcej, to mieszkanie nadal mam, jest wynajmowane i ta szafa, raczej wnęka, nadal jest w tym kolorze takiej gruszy. Kolor Calvados, grusza, były popularne te kolory, robiło się, jak mówię, akurat te 20 lat temu z hakiem. Dlatego tak młodo wyglądam. No, tak to było wtedy. I ostatnimi laty już tych kolorów nie widzę. No, po prostu mamy jakieś inne trendy, inne pomysły na nasze wnętrze. Czy się wróci? Tak, wróci się. To tak samo jak teraz z wyśmiewanym kolorem węgę. Ten kolor z czasem na pewno powróci do łask. No to będzie fajny kolor. Nie modny, niepopularny i on był w nadmiarze po prostu, ale ogólnie fajny kolor. Kolejny punkt. Ale wierzę i mam nadzieję, że akurat to nigdy nie wróci. Chodzi mi o rzeczy udające inne rzeczy. Kojarzycie naklejki na półkach imitujące marmur, czy na blatach nawet w kuchni. Nie wiem, czy to powiedzieć, jest jakaś sky imitujący skórę, naklejki udające kamień. Wszystko, co chce oszukać, co imituje, nie jest już modne. Wróciliśmy do natury, co uważam za plus, do naturalnych rzeczy. I mam nadzieję, naprawdę mam dużą nadzieję, że te wszystkie sztuczne, farbowane, przybierane, udawane rzeczy już nie wrócą. Kolejny punkt, chyba już 8, jak dobrze liczę, to łuki w drzwiach. 40-latka oglądaliście, kto oglądał, no to kojarzy, tak? No te łuki w drzwiach. No i tak to było kiedyś, za PRL-u, ale trochę później, jeszcze w latach 90. Często tak było. I czy one są modne? Nie, nie są modne, ale mogą być we wnętrzach. Bo jeżeli właśnie masz jakiś taki styl, nawet trochę pałacowy, glamour, to tak, to się może sprawdzić. Ale nie jest to modne i do nowoczesnych wnętrz za bardzo się nie nadaje. Tak samo jak kolejny, chyba 9. punkt. A w 9. punkcie powiem o kolorach. Kto miał ręka w górę, ścianę w kolorze czerwonym, albo taki jaskrawy zielony kolor, żółty, albo i bywało i tak, i to właśnie już jest passé, że te kolory były użyte w pomieszczeniu, wszystkie, albo w mieszkaniu, tak? Jeden pokój na taki kolor, drugi pokój na taki kolor. Nie mówię o samych kolorach, bo kolor niebieski, taki błękit też był używany, jeszcze nawet niedawno. I one mogą być jasne, tylko nie takie jaskrawe. Nie chcę powiedzieć, ale powiem, oczojebne. No one już wyszły z mody i chyba dobrze, bo zresztą na swoich kursach to zawsze mówię, to męczy, to po prostu męczy, pobudza bardzo mocno fale w mózgu i te kolory tylko na dodatkach można stosować. No, znaczy jak widać można ich stosować na ścianach, ale nie jest to dobrym rozwiązaniem. Nie, nie. Jak kolejny, ostatni, już 10. punkt, o którym mówiłem już kilka razy. No ale chyba nie mogę o tym nie wspomnieć, bo to jest taka, cytując klasyka, oczywista oczywistość. Napisy w mieszkaniu. Nie rozumiem, po co informować, że w tym domu nie przeklinamy. Gdyby tych napisów nie było, to co? I jedziemy z tym na maksa, tak? Albo tu wyrzucamy śmieci. Jakby nie było, to nie wyrzucisz tam śmieci. Odeszliśmy od tego. Ja wiem, że nadal, bo to było tak niedawno tak naprawdę sporo, duża taka moda i sporo tych napisów w mieszkaniach się pojawiło i pewnie nie jeden z Was ma. Nie jeden z Was może się z tym nie zgodzić, co mówię ogólnie o tych wszystkich punktach, ale to tak naprawdę nie tak dawno było stosowane i jeszcze na pewno jest w niektórych mieszkaniach, aczkolwiek teraz już się nie projektuje. No dobrze, powiedziałem 10 takich punktów. Oczywiście jak zwykle starałem się szybko to skrócić, bo jesteście inteligentnymi ludźmi i potraficie sobie to wszystko rozwinąć dalej. Ale co z tym zrobić, jeżeli tak masz? Jeżeli tak masz zrobione, bo tak jak powiedziałem, no nie każdy będzie robił, nie każdy może sobie na to pozwolić, albo druga rzecz, nie każdy chce robić gruntowny remont co 10 lat.
to co z tym fantem? Ciesz się z tego. Po prostu ciesz się, jeżeli Ci się to nadal podoba. Bo jeżeli Ci się podoba, Ty tam mieszkasz, to co mi do tego? Ja jestem od tego, żeby powiedzieć, co jest aktualnie modne, co jest niemodne, co będzie funkcjonalne, co niepraktyczne. Ale nie od tego, jak Ty masz żyć. Ty możesz zaczerpnąć coś od siebie, jeżeli Cię to interesuje, ale ja nie będę wchodził do Ciebie do domu i przemalowywał Ci ścian. Jeżeli lubisz tak, super. A jeżeli nie, możesz wyeliminować 1 punkt, 2 punkty z tego i już na pewno Twoje mieszkanie całkowicie się odmieni. No mam nadzieję, że ten odcinek trochę na przekór trendom aktualnym przyda się Wam. Jeżeli tak, to proszę dajcie łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. Zasubskrybujcie mój kanał, aby nic Was nie ominęło. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!